Halo, słuchaj mnie? To, co teraz mówię, jest bardzo ważne, dlatego proszę, abyście maksymalnie skupili się na moim głosie. Słyszeliście ten głos? Słyszeliście, jak to brzmi? Nie, ja to wyłączam, tego w ogóle nie da się słuchać. Cześć, witajcie. Z tej strony Grzesiek Królikowski z kanału Bliżej Sceny. Mamy wtorek, a więc pora zacząć kolejny odcinek. Więc dzisiaj pomówimy sobie co nieco o naszym głosie. Często słyszałem od znajomych wokalistów, że nienawidzą słuchać siebie na nagraniu. Jeśli zdarzyło ci się kiedyś występować publicznie, może śpiewać jakieś karaoke albo odsłuchiwać swoje myśli na dyktafonie, to pewnie zwróciłeś uwagę, że coś jest nie tak z swoim głosem. Wydaje się on jakiś taki dziwny, nienaturalny. No nie brzmi on jak twój. I będę z tobą szczery. To jest twój głos. Ale udowodnię ci teraz, dlaczego nie powinieneś się tym przejmować. Ze szkoły, z lekcji fizyki zapewne pamiętasz, że głos to dźwięk, dokładnie fala akustyczna, czyli drganie cząsteczek. Wyobraź sobie teraz sytuację, że z kimś rozmawiasz. Stoicie na wprost siebie, mówisz do tej drugiej osoby. I ten twój głos, który rozchodzi się w powietrzu, dociera potem do odbiorcy, do jego ucha, dalej do ucha wewnętrznego, później zostaje przetworzony przez mózg. A dodatkowo odbieramy również dźwięki odbite od otoczenia, od mebli, od ścian, od jakichkolwiek przeszkód, które w zasadzie znajdują się na jego drodze. Z kolei ze słyszeniem naszego własnego głosu jest troszeczkę inaczej. Być może na co dzień nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale tak naprawdę każde dźwięki docierają do nas z pewnym opóźnieniem. Oczywiście są to milisekundy, więc czas tak naprawdę dla nas w żaden sposób niezauważalny, ale najlepiej to właśnie sobie zilustrować burzą, kiedy widzimy błyskawice, a dopiero po jakimś czasie dociera do nas grzmot. I jeszcze jedna rzecz, którą możesz pamiętać z fizyki, to właśnie, że fala akustyczna nie rozchodzi się tylko w powietrzu, ale też w ciałach stałych i ciekłych. A więc jaki ma to związek z nami? Otóż to, co odbierają nasze uszy, to tak naprawdę w większości dźwięki odbite. Dźwięki, które docierają do nas, tak jak mówiłem, z opóźnieniem. Szybciej odbieramy dźwięki poprzez tak zwane przewodzenie kostne. A ma ono to do siebie, że lepiej przenosi niskie częstotliwości, dlatego nasz głos wydaje nam się niższy niż jest w rzeczywistości. Jako że jesteśmy przyzwyczajeni do słuchania swojego głosu w ten, a nie inny sposób, to w każdej innej sytuacji tak naprawdę nasz głos wydaje nam się nienaturalny i trudno nam go zaakceptować. Ale dla innych osób jest on w zupełności naturalny i są zdecydowanie mniej krytyczni od nas. I jeśli teraz zaczniecie pytać swoich znajomych, jak podoba im się wasz głos, no to każdy tak naprawdę powie, że jest okej, nie ma w nim nic nienaturalnego. Skoro już wiesz to wszystko, to mam nadzieję, że teraz łatwiej będzie ci zaakceptować swój głos i dodać ci to pewności siebie. Jeśli wcześniej niechętnie występowałeś publicznie, to mam nadzieję, że teraz będzie ci to przychodziło z większą łatwością. A jeśli w ogóle nie odważyłeś się nigdy wystąpić, to jest to dobry moment, żeby się przełamać i zacząć. Ja również przez to przechodziłem. Kiedyś, gdy słyszałem siebie na nagraniu, to pierwsze, co miałem ochotę zrobić, to się tego pozbyć, usunąć, zakopać, wymazać z pamięci, byleby tego nie słuchać. Teraz już zupełnie się tego nie wstydzę, nagrywam filmy i praca głosem jest dla mnie czymś zupełnie naturalnym. Zachęcam cię więc, żebyś zrobił krok bliżej sceny, bo też, co starałem się udowodnić przez dzisiejszy odcinek, to, że największe ograniczenia często są tylko i wyłącznie w naszych głowach. Dziękuję wam za obejrzenie. Bardzo się cieszę, że byliście dziś ze mną. Zostawcie odpowiednią łapkę w zależności, czy wam się podobało, czy nie. Nadal jest tam taki mały dzwoneczek. Śmiało możecie w niego kliknąć, wtedy będziecie na bieżąco z nowymi filmami. Napiszcie w komentarzach, czy ten odcinek był dla was wartościowy i co udało wam się z niego wyciągnąć. Śmiało możecie też pisać własne propozycje na odcinki. I co, to chyba tyle. Widzimy się w następny wtorek. Do zobaczenia na scenie. Cześć! Z początku myślałam, że to morza cholaria. Powtarzam zawsze ten sam. Jeden głos, jedno słowo w różnych modulacjach. Gniewu, bólu, triumfów, skardy, rozpaczy, adoracji, ciągle ten sam. Jeden głos, jedno słowo. Potem odróżniać uczyłam się cierpliwie głos i słowo każdej fali. Teraz słyszę jeden tylko głos. Jeden głos, jedno słowo wołam.